Nie, to przede wszystkim. Ej, nie, 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 nie. Kurde, czemu ja mam ten teleport? No, więc ja lubię grać w gry, które gdzieś tam naprawdę nie są górskiej kolejności. O kurczę, jest ten mobek tutaj. Okej. O kurwa, ale się wystraszyłem. Jasny gwint. Pieprzony szczur. Matko boska. Jak się wystraszyłem tej. Boże. No, więc tak jak mówię, lubię jak po prostu gra nie robi ze mnie debila, nie? Jak gra po prostu nie robi ze mnie debila i też ja nie mówię, że gra ma być jakoś super mega ultra ciężka i ma wymagać nie wiadomo. Aha, no to nieźle sobie zrobiłem. Więc ja tam gdzieś nie oczekuję, żeby gra była też nie wiadomo jak bardzo skomplikowana, bo to też można przesadzić w drugą stronę. Ale żeby mówię, żeby nie robiła ze mnie debila, tak właśnie jak na przykład Gothic, no. Gothic jest, przed Gothic 1 jest taką grą, która gdzieś tam właśnie no nie robi z graczy debila, tylko go krok po kroku poznajesz ten świat i ten świat jest gdzieś tam surowy, nie? Surowy, mroczny i jeśli po prostu zapędzisz się w miejsca nieodpowiednie dla ciebie, no to będziesz ginął. Jeśli, nie wiem, nie nauczysz się walki, będziesz ginął, więc gra wymaga gdzieś tam od ciebie nauki, poznawania świata i czujności, nie? Nie ma żadnej mapy. Oczywiście mapy sobie można kupić, ale ogólnie nie ma żadnych znaczników, nie ma takich rzeczy. I jakby każdy mówi ci, gdzie masz iść, ale ty musisz tego jakby szukać, nie? Nie jest tak, że ktoś ci mówi, gdzie masz iść i masz nagle zaznaczone do góry na radarze, gdzie masz dokładnie iść, nie? Tylko jakby musisz ten świat eksplorować i sam to odnaleźć. I też musisz no pewne rzeczy gdzieś tam nie wiem, poprowadzić dobrze dialog czy coś, nie? Że po prostu niekiedy jak, nie wiem, gadasz z jakimś NPC-em i poprowadzisz źle dialog, to on ci po prostu zabije, no. Więc też nie możesz gdzieś tam więc też nie możesz gdzieś tam, powiedzmy, w głupi sposób odpowiadać na przykład jakiemuś przeciwnikowi potencjalnemu, nie? No i tak to wygląda właśnie, tak to właśnie wygląda. Dlatego właśnie takie gry uwielbiam, nie? Które gdzieś tam sprawdzają nasze umiejętności, naszą wiedzę, uczą nas czegoś i, i fajnie jak prowadzą do tego, że właśnie też się czegoś nauczyć, nie? Że forsują nam trochę do czegoś, żeby się czegoś nauczyć. A nie są po prostu takimi samograjami, żeby, nie wiem, jak jakieś... oczywiście nie chcę dużo hejtować niczego, ale na przykład, nie wiem, jak grasz sobie na przykład, nie wiem, jakiegoś God of War'a nowego, czy The Last of Us, czy nie wiem, jakieś Uncharted, czy tam musisz mieć jakieś wielkie umiejętności, no większość tych gier, nie wiem, z PS5 to
są po prostu samograje, no. Wystarczy mieć podstawowe umiejętności i od czasu do czasu grać w gry i w zasadzie większość z tych gier przejdziesz bez żadnego problemu, nie? Nie musisz mocno makówki jakby wyciskać, nie? Wyciskać tych umiejętności myślenia. There you are. Ready? First a question. Have you ever heard of a massacre that took place? It was at the farmer's coast, around midsummer. The farmers had just put out the lights after long days. They broke into the houses and killed. Well, they merely wreaked havoc on most of the farms. Any family with a daughter between 12 and 16 winters was less lucky. All in all, they were found 1 week later. They lay on the Penny Road, mutilated with their eyes sewn shut. One girl, to this very day, no one knows. However, there are theories. Do the names the Black Lieber and J.L. Tannison ring a bell? The Butcher of Ark? Yes. Thing is, in this book he left behind, Tannison claims to have been part of a cult called the Black Lieber. Even nowadays there are still scholars that, but according to Tannison, they see themselves as some kind of counterbalancing power. They make sure that malice and sin, they don't gain the upper hand in this world, and that the scales of good and evil thus... Well, this is where it gets bizarre. Normally the Libra only kills people who have already sinned. Tyrants, rapists, murderers. Which is also why the attack on the farmer's coast didn't make any sense, and still doesn't for most people today. However, the father has a theory. Well, he does have an avid interest in them. Let's put it this way. He has dug up every little bit of information that there is. But we'll come to that later. According to the father, the Black Libra chooses their sinners through the dreams of some kind of... The dreams are interpreted by the Libra's priests who extract the names and faces of evildoers from them. However, the child doesn't just see people who have already sinned. She also thus the Libra might decide to kill a boy before he becomes a tyrant, or a girl before she gives birth to a murder. I know, it sounds insane, but that's what it is. But apparently the Libra fully believes in this principle. The child is omniscient. Simple. The father believes that the Black Libra knows the secret to transcendence. This is why he's been studying Tannisson's books like a madman, especially one in particular, in which he describes the initiation ritual he underwent to become one of their assassins. And I also think that this temple in the Frostcliff Mountains is somehow related to the Libra. Long story short, apparently the pages of Tannisson's original manuscript describing the initiation ritual in detail were forcefully torn out. And Right. And I happen to know the only person who might be able to tell us their whereabouts. A man named Collian. He was also an assassin of the Libra, and Tannisson's mentor. In other words, an unscrupulous piece of shit that did nothing but murder people for decades, guilty, the innocent alike. According to the father, he was also the one who orchestrated the night of... However, that massacre seems to have been too much even for his rotten conscience to bear, because he left the Libra shortly thereafter. He took on a new identity. He's been living as a I saw him once. It's no wonder that nobody knows what kind of monster he is. He's gone completely insane. Drinks away every penny he gets his hands on. Exactly. If we bring them to the First Seer and I tell him how I couldn't have done it without you, he might consider hiring you for the expedition. That's the plan. Not the best one, certainly, but, all we're getting. He currently lives in the communes. That is, if he isn't in some whore's bed in the Silver Cloud right now or getting hammered in the false dark. I'll let you do the talking. It's unlikely that the First Seer will find out, but the more you actually help me on this mission, the more convincing... one more thing. Don't go easy on that scum. He might seem harmless now, but remember what he's... And remember that those 10 mutilated girls on the Penny Road are just one more page in this man's book of sins. No dobra.
Prawie wiecie, co mnie wkurza w tym Enderalu? Że strasznie dużo gadają. No ja wiem, że może się to dla was wydawać dziwne, że gdzieś tam w RPG-u na to narzekam, ale wydaje mi się, nie wiem czy wy też tak macie, ale uważam, że większość RPG-ów jest zbyt mocno przegadana. Że można było to o wiele bardziej skrócić i spowodować, żeby ten dialog był ciekawszy. Bo tu są bardzo często w RPG zauważyłem, że są dialogi takie bardzo mocno opisujące. Że oni, bo coś tam nie wiem, bo jest rytuał krwawego noża i gościu nam przez 5 minut opowiada, czym jest rytuał krwawego noża, nie? A równie dobrze, nie wiem, mógłby dać nam książkę i tam jest, nie wiem, i w książce byłoby napisane, czym jest rytuał krwawego noża na przykład, nie? I nie mówię, że to jest jakaś wielka wada, tylko jakby... że troszkę mnie to czasami irytuje, że jest bardzo dużo dialogu. Wydaje mi się, że niepotrzebnego niekiedy. Ale mówię, no Now look at that. niektórzy mogą Our powiedzieć co friend innego, has a nie? visitor. Get out of here. What? I said, get out of here. We need 10 minutes. Afterwards, you can fuck as many men as you want. Of course, my lord. At once. Który to jest? Księga. Interesting. Never mind. Look at him. Pissed like a rat. A miracle he could even get it up. I sure as fuck don't want you to cuddle with him. And again, never forget what this man did. He may look pathetic, but that doesn't change the fact that he orchestrated the murder of 10 girls. Innocent girls. Błęda. My dam, you Malphas smile upon you. Who are you? Nylok is tired. Nylok needs sleep. Kalian? No. Kalian is dead. You're talking to Nalok, his shadow. Why do you ask? You remind him of Kalian when he still lived. So much anger in you, so much hate. Kalian knew this feeling too well. This anger, this cold, rotten wrath. And then the dream came and showed him his calling. But he was so blind, he didn't see where the road led him. Only when those little flowers' corpses lay dead in the dust did he see what he had done. Now Kalian has been punished. He's dead, and Nalok deserves to suffer for eternity. Regret? No, Kalian had regrets, yes, but Nalok isn't worthy of these feelings anymore. Regret is a pure feeling, as is absolution, but Nalok doesn't deserve. So he hates. He hates himself, hates his pathetic existence, hates himself for all the suffering his old skin brought upon the world.